Dotarliśmy pod ratusz. Godzina za 10:03 i dzisiaj będzie spacer z cyklu Europejskie Dni Dziedzictwa organizowany przez Adriana Dwornickiego, także zobaczymy, może uda mi się nagrać coś fajnego. Zapraszam. Będziemy przechadzać się po mieście śladami właśnie tegoż albumu. Na koniec również zawitamy jeszcze na wystawę, która wczoraj została otwarta i ona również jest jako uzupełnienie do tych spacerów, albo spacery są uzupełnieniem do tejże wystawy. W tym albumie 28 pocztówek unikatowych, oryginalnych. Album powstał jako prezent od syna dla ojca na 70. urodziny, o czym mówi adnotacja na pierwszej stronie. Łabędziem. Wcześniej, kiedy ta pocztówka była wydawana w roku 1900 dokładnie, tutaj mamy ujęcie fragmentu Górnego Rynku i fragment Pierzei Południowej, która dzisiaj niestety nie istnieje, a kamienice tej pierzei sukcesywnie rozbierano między 1946 a 1957 rokiem. Znaczna część tych kamienic została zbombardowana w marcu 1945 roku. No i ruiny tych kamienic stały wypalone w rynku do roku 1957 i zdecydowano o całkowitej rozbiórce tej części miasta i rozebrano również znaczną część dawnej zabudowy Górnego Rynku, jak właśnie widać na załączonym obrazku. Ta pocztówka najprawdopodobniej wydana w roku 1900 przez jedno z większych miejskich wydawnictw Karla Sperlinga. Zresztą w tym albumie ponad 80% pocztówek zostało wydanych właśnie przez Karla Sperlinga. I co ciekawe, jak Państwo spojrzą jeszcze na kamienicę, tą, o której wspomniałem, z hotelem pod Białym Łabędziem, po lewej stronie tej kamienicy przy ulicy Szkolnej, od ulicy Szkolnej znajdował się najpierw gabinet, później księgarnia, która przechodziła z rąk do rąk i była to jedna z ważniejszych księgarni w mieście. Zmieniło się praktycznie wszystko, ale w porównaniu z tym, co zmieniło się po południowej stronie, no to tutaj mamy jednak fragment zachowanej zabudowy. Są to te dwie kamienice w górnej części, w oryginale zachowane. Jeśli chodzi o historię tej części miasta, najtragiczniejszy pożar wybuchł tutaj w roku 1877. Wówczas wszystkie kamienice posiadały typowe szczyty renesansowe. Dzisiaj podobne szczyty możemy oglądać m.in. na rynku w Paczkowie. Tam w idealnym stanie do dnia dzisiejszego przetrwały te szczyty renesansowe. No, niestety ten pożar strawił znaczną część pierzei. Odbudowano już te kamienice z fasadami płaskimi, jak to widać właśnie na przykładzie tej kamienicy w górnej części, tam gdzie jest dom Miłosierdzia. I obok znajduje się druga kamienica, to są jedyne, które przetrwały. Reszta była dotkliwie zbombardowana w 1945 roku i na początku lat 70. zdecydowano o dobudowaniu do tychże dwóch oryginalnie zachowanych kamienic tego bloku, który nie ma nic wspólnego z dawną zabudową. No i w rynku jest to jedna z trzech zbrodni architektonicznych, jeśli chodzi o lata 60. i o lata 70. Mam pytanie, można? Czyli 45 rok bombardowanie i dwie pierzeje stoją w ruinach, Tak. i one są odbudowane, posprzątane z gruzów w 50. Do 57. 57, czyli 12 lat stało takie gruzowisko tutaj mniej więcej. Dokładnie tak. A później zaczęli budować w latach 70. tutaj dopiero. Pod koniec lat 60. Pod i na koniec początku 60. lat 70. Ten blok stanął tutaj w 72 roku. Dokładnie. Ha. Ciekawe. Ujmowano bardzo rzadko. Kościół ewangelicki ujmowany był chyba na 3, może na 4 maksymalnie pocztówkach. Młyn to jest jedyna pocztówka, na której znajduje się widok dawnego młyna. No i budynek dawnej plebanii ewangelickiej, później szkoły ewangelickiej. No i do dnia dzisiejszego obiekt zachował
się do dnia dzisiejszego. Po 1945 roku tutaj był zlokalizowany m.in. internat technikum jedwabniczego, ponieważ od 1946 do 1951 roku, dokładnie na Zamku Biskupim w Odmuchowie, zlokalizowane było to technikum jedwabnicze i zlokalizowana obok tego technikum była również centralna baza doświadczalna milanowskich jedwabników. I tam między innymi pozyskiwano, czy produkowano właśnie jedwab. Kilka miesięcy temu udało mi się nawet, badając archiwum państwowe w Grodzisku Mazowieckim pod Warszawą, odnaleźć kilka fotografii z okresu działalności tegoż technikum i również centralnej bazy. Przez prywatne osoby zostały przekazane na stan archiwum państwowego w Grodzisku Mazowieckim 4 fotografie, dokładnie szklane negatywy. 4 szklane negatywy, 3 w klasach tego technikum i najprawdopodobniej część klas tego technikum była tutaj też w internacie do 1951 roku. Jest jedna fotografia wykonana przed tym gmachem i jedna fotografia z maszynami włókienniczymi, które zlokalizowane były na sali herbowej Zamku. Kościół Świętej Anny. Tajemnicza Zaraz będziemy koło niego przychodzić. pocztówka z budynkiem plebanii. Trochę inne okna, ale... No. Eden mówi, że to zagadka. Nietypowa pocztówka. Praktycznie do krawężnika tej drogi nie było do 1890 roku. To była tylko ta część katolicka, która pamięta relikty tej części, najprawdopodobniej pamiętają jeszcze XIII-XIV wiek, bo wtedy powstał w tym miejscu pierwszy cmentarz i pierwszy kościół Świętej Anny. 5 lat temu, kiedy odkryliśmy przy remoncie wieży ratuszowej kapsuły czasu, wśród tych kapsuł czasu unikatowe zdjęcie prezentujące właśnie widok tego pierwotnego gotyckiego kościoła Świętej Anny. I ta fotografia wykonana była przez miejscowego fotografa Emila Weinkopfa, który przy ulicy Krakowskiej, nieopodal poczty, miał swoje atelier. Także tutaj do kościoła Świętej Anny miał niedaleko i to on jako pierwszy wykonał fotografię tego istniejącego kościoła w roku 1897, który chcę Państwu dzisiaj pokazać. No jesteśmy przed gmachem poczty, który został również ujęty na jednej z pocztówek. Sam gmach poczty zmienił się niewiele, tylko te nadbudówki, które widać na poddaszu, już nie istnieją, ale tak sam obiekt praktycznie nie został zmieniony. I kiedy pod koniec XIX wieku, dokładnie w roku 1875, ta ulica jeszcze nie istniała. Były jeszcze mury miejskie, nieopodal poczty znajdowała się jedna z 3 bram miejskich, w źródłach wymieniana jako brama Grodkowska lub brama Ziębicka, która stała tutaj nieopodal muru i tutaj również zachował się jeden z największych fragmentów dawnych fortyfikacji i murów miejskich. No i kiedy przyszły czasy, tak jak wspomniałem, rok 1875, kiedy miasto zaczęło się rozwijać, już zaczęło wychodzić poza mury miejskie, pierwszym etapem związanym właśnie z tą ewolucją i rozkwitem miasta na stronę północną było powstanie linii kolejowej z Nysy do Kamieńca Ząbkowickiego i miało to miejsce w roku 1874 dokładnie i również wówczas wybudowano dworzec kolejowy. Wytyczono tą linię kolejową z Nysy do Kamieńca Ząbkowickiego i wówczas wytyczono tą ulicę. Obecnie ulica Krakowska do wodociągów i od wodociągów ulica Kolejowa, ale do 1945 roku, od 1875 roku była to ulica Bahnhofstrasse, czyli ulica kolejowa w całości praktycznie, 2,5 km prowadząca stąd bezpośrednio na dworzec kolejowy. No i właśnie na tej ulicy dawnej Bahnhofstrasse między 1880 a 1895 rokiem wzniesiono
jedne z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze obiekty użyteczności publicznej w mieście, zaczynając od gmachu poczty. W tym samym roku praktycznie powstawał kościół Świętej Anny, który swoją architekturą nawiązywał do budynku poczty, bo są to oba obiekty neogotyckie. Część murów miejskich mogła nie istnieć już od co najmniej 20 lat temu. Także to jest naprawdę umowna data, która we wszystkich źródłach praktycznie istnieje, ale są również źródła, które potrafiłyby wykluczyć tą datę, ale umówmy się. Ona najczęściej jest podawana jako rozbiórka w mieście do połowy, co najmniej połowy XIX wieku mieliśmy 3 bramy miejskie, czyli bramę Grodkowską w okolicach poczty, która istniała do 1855-1860 do tych okolic. Brama Młyńska, która prowadziła w stronę Młyna Biskupiego, która stała w okolicy nieopodal Urzędu Miejskiego. Zresztą przechodziliśmy w tej okolicy. No i trzecia, tylko tą jedyną pozostawiono, jej nie rozebrano, ale były w 1901 roku były takie plany, bo baszta przeszkadzała w komunikacji i były takie plany, aby ją przenieść. Jak na tamten czas, to może naprawdę fantastyka naukowa. I to dosłownie fantastyka naukowa. Miano się dokopać do fundamentu i specjalnym dźwigiem basztę przenieść w inne miejsca. Ale to nie jest fantastyka naukowa. Ale wtedy, na początku, Jak koniec oni XIX wieku. jak budowali, Ale bo jeszcze do 40 roku były ślady na elewacji tego dachu, to wyjaśnia, że jednak kamienica była dostawiona bezpośrednio i nie było tego przejścia siłą rzeczy. Od drugiej strony było małe przejście, ale nie można było na wskroś przejść przez wieżę. Dopiero w 1902 roku, tu jest kolejna data, która przewala się przez wszystkie źródła historyczne, mówiąca o tym, iż to pseudogotyckie przejście zostało przebite w 1934 roku. To jest nieprawdą, bo powstało w 1902 roku. Ja też się zastanawiam, skąd większa część tych źródeł brała te informacje o tym 1934 roku. To jest 32 lata różnicy. No, zakończyliśmy właśnie spacer. 2 godziny bite nas Adrian tutaj prowadził w upale. Jeszcze za tydzień jest, tak? Szansa się przejść? Tak, kto dzisiaj nie był, kto nie mógł dzisiaj być, to zapraszam na identyczny spacer, który odbył się dzisiaj, śladami tego albumu, którego również znajduje się wystawa, czyli pozdrowienia z domu, dokładnie tak. Zostały jeszcze 4 wolne miejsca na przyszły tydzień. Startujemy w przyszłą niedzielę o godzinie 15 pod wieżą ratuszową, także kto dzisiaj nie mógł być, kto nie mógł się zapisać, to zapraszam serdecznie na przyszłą niedzielę. A ja wam tak powiem, że jak ktoś by się nie zapisał, to też możesz iść za wycieczką z Adrianem. Pokaż jeszcze ten logotyp, bo to się mi bardzo podoba, ten cykl. No i hashtagujemy, moi drodzy, Tak, Europejskie Dni Dni Dziedzictwa. Dziedzictwa. Dobra, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.